Witam wszystkich. Moi drodzy, trochę miałem przerwę w nagrywaniu. Niestety, tak jak już pisałem na grupach QJ'a, miałem kolejną awarię pompy. Niestety. I teraz trwało to około, chyba było 8 albo 9 dni roboczych, zanim mi to naprawili. Motorland zażyczył sobie dwie pompy poprzednie uszkodzone, żeby im odesłać, i dopiero przysłali trzecią pompę. Jestem podobno pierwszym przypadkiem, u którego stwierdzono dwie awarie pompy, ale nic na to nie poradzę. Niestety nie fartem trafiło na mnie, takie życie, nie ma się co jakoś bardzo tym przejmować. Przejechałem 500 albo 600 km na tej nowej pompie i niestety odmówiła posłuszeństwa. No teraz jest już trzecia, na tą chwilę przejechałem, mam całkowite 2186, odebrałem jak miała 1900, czyli 300 km przejechałem na tej pompie, więc zobaczymy jak to będzie, jak się rozwinie sytuacja. Jadę teraz do garażu, muszę wyregulować sobie wysokość świateł. Jak jeździłem parę dni temu z chłopakami i akurat tak się złożyło, że jeździliśmy po ciemku, to niestety światła waliły w korony drzew. No i teraz nawet jak już wyjeżdżałem, dwie osoby mi migały długimi, więc bardzo możliwe, że nie dlatego, że policja stoi za 5 km, bo z takiej odległości to nikt nie używa długich świateł, żeby ostrzec, tylko jestem pewien, że wydaje im się, że jeszcze na światłach długich, no bo niestety bardzo mocno te światła walą. Bardzo możliwe, że też, możliwe, jestem pewien na 100%, że też z tego względu, że dociążyłem trochę tył kuframi, więc no i taki dzisiaj lajtowy dzień, więc miałem ochotę sobie wyskoczyć, trochę pojeździć. Dzisiaj akurat tak się złożyło, że mam ochotę sobie sam trochę pośmigać. Wracając do awarii pompy, to przypadków chyba naliczyłem 6 albo 7 łącznie, z czego 2 były we Francji, mój plus chyba 3 albo 4 jeszcze w Polsce. Więc nie jest to tak naprawdę jakiś duży problem na tą chwilę, ale zobaczymy jak będzie z nowymi modelami, które przyjdą, no bo wiadomo, że na razie część osób dostało, z tego co widać u nas na grupach, już motocykle, ale jeszcze część osób, bardzo duża część, czeka na swoje motocykle i odbiory właśnie teraz miały być jakoś na sierpień. Z tego co czytałem tam na grupach, to się jakoś nawet miały przesuwać na wrzesień. No i zobaczymy jak to będzie. No mam nadzieję, że u mnie już będzie ok, że to tylko były jakieś pojedyncze sztuki, w których wynikł ten problem i że będziecie się cieszyć bezproblemową jazdą. Oprócz tego, że miałem tą awarię pompy, to wam powiem szczerze, że na ten motorek nie mogę złego słowa powiedzieć. Awarie też zrobione były w ramach gwarancji, więc też tak naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć. No teraz to trwało dłużej, wcześniej to było 3 dni, teraz chyba 9 dni roboczych. No ale dobrze, no może dystrybutor też był zdziwiony, że dwie pompy padły pod rząd i chciał to najpierw w jakiś sposób weryfikować. Nie wiem, może nie uwierzyli, że serwis to wymienił i chcieli najpierw dwie stare, żeby wziąć kolejną. Nie mam pojęcia jakie były zamiary. No zobaczymy jak to się wszystko będzie działo. No jak padnie kolejna, to będzie wymiana kolejnej, chociaż wątpię. Myślę, że wtedy już sprawę załatwię inaczej. Ale i tak mnie cały czas cieszy jazda tym motocyklem, niezależnie czy były te awarie, czy nie. I powiem wam szczerze, że radocha, pomimo że mam zrobione 2200, to za każdym razem jak wsiadam na niego, to jest uśmiech na twarzy. Także dzisiaj będzie fajna, szybka robótka w garażu i mam
nadzieję, że sobie jeszcze trochę pojeżdżę dzisiaj. Moi drodzy, tak jak Wam wspominałem, będę teraz regulował wysokość reflektora. I sytuacja wygląda tak, że zrobiłem sobie na ścianie taką skalę, zobaczcie, od 90 do tak naprawdę 120, ale wystarczy 110. Teraz zmierzymy, na jakiej wysokości jest reflektor. Motocykl postawiłem na prosto, tak jak widzicie, i światła są na wysokości, tutaj te dolne ringi, ale ja mówię tutaj o wewnętrznych światłach, na wysokości około 102-103 cm. Gdzieś tutaj mniej więcej w tym miejscu. Ale przyjmijmy, że około 100 cm. I teraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja z moimi światłami. Ja je już sobie sprawdziłem, tak tylko wstępnie, bez jakichś większych pomiarów. Zobaczcie, regulacja. Zaraz Wam zapalę światełko. I teraz tak, tutaj są dwie śruby do regulacji. To jest ta śruba, tutaj na kluczyk 10. I tutaj z drugiej strony też jest na kluczyk 10. I tutaj są jeszcze wewnątrz dwie jakieś, o widzicie, dwie śruby też dokładnie takie same, ale one mają jakieś tam zaznaczenie, nie wiem, wydaje mi się, że to jest po prostu może mocowanie tych reflektorów, tego całego zespołu. Więc ja już tam delikatnie tylko sprawdziłem sobie góra-dół i prawdopodobnie to są te śruby, no tutaj nic innego nie ma. I tak, ja miałem dokręcone maksymalnie w prawo. Dużo już przejechałem kilometrów i szczerze powiem, że tylko kilka osób mi świeciło, ale ostatnio, tak jak nigdy nie jeździłem w nocy, ostatnio gdzieś tam się z chłopakami przejechaliśmy, a wszystko waliło mi w korony drzew, że tak powiem. Długie światła to już tam na wysokości korony drzew. I teraz tak, chciałbym to ustawić tak, żeby te światła, powiedzmy tam w odległości, nie wiem, 4-5 metrów, były na wysokości około 100 centymetrów. I teraz zobaczcie, jak wygląda sytuacja. Zgaszę światło, niestety muszę odpalić motocykl. Ok, teraz zamknę drzwi od garażu. Zaznaczyłem tutaj wysokość 100 cm. Żebyśmy mniej więcej mieli skalę, bo nie mam pojęcia, czy u Was to będzie widać, czy nie. I teraz tak, światła były ustawione praktycznie, te dwie śruby regulacyjne były dokręcone w prawo maksymalnie. I teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja z bliska. Jak jestem maksymalnie blisko i siedzę na motocyklu, to widzicie, to główne światło jest poniżej 100, ale jeszcze ta górna część jest leciutko powyżej. I teraz jak wygląda sytuacja, jak odjadę motocyklem na te około 5 metrów. Widzicie, że jak siedzę, to światło, teraz wstaję, siedzę, mam nadzieję, że to widać, to światło już jest na wysokości 110, czyli jest o 10 cm za wysoko. O, teraz podskakuję, mam nadzieję, że to wszystko widzicie na dołach, więc ja musiałem naprawdę mocno tutaj razić ludzi, ale to robiłem oczywiście nieświadomie. I teraz jak wygląda regulacja? Teraz kręcę prawą śrubą w lewą stronę, czyli w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.
opuszczają się lekko światła. Widzicie, teraz się podnoszą. Prawa strona. I teraz się opuszczają. Chcę, żeby w takiej odległości światła świeciły maksymalnie na wysokości 100 cm. I teraz górna wiązka. Zobaczcie, teraz jestem na... Teraz nie dociążam motocykla. Teraz jak dociążam, główna wiązka jest na wysokości około... O, teraz mam dociążony motocykl. Główna wiązka jest na wysokości 100 cm. Teraz delikatnie jeszcze opuściłem. O, widzicie? Jak siedzę, opuszczam i podnoszę. Czyli teraz mamy górną wiązkę na wysokości 100 cm, czyli tak naprawdę praktycznie dokręciłem śrubę w lewo. Nie wiem, czy to będzie dobrze. Dopiero jak będę jeździł, to zweryfikuję, czy to na 100% jest dobrze, czy nie za nisko opuściłem. Ale zobaczcie, teraz jak przybliżę motocykl to świeci ta górna część wiązki na około 95-98 cm. I teraz się oddalam na około 5 metrów. Czyli teraz już nie powinienem, widzicie? Już nie powinienem nikogo oślepiać. Biorę sobie ze sobą kluczyk 10. Tak naprawdę wystarczy tylko sama końcówka, bo można to kręcić ręcznie bez problemu. I zobaczę, jak się będzie jeździło. Dzisiaj akurat będę miał okazję to sprawdzić. Jeżeli będzie za nisko, to będę sobie tam bardzo delikatnie go podkręcał, ale wydaje mi się, że teraz jest idealnie. Domyślam się, że kufry też zrobiły robotę, dociążając ten tył. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, jak tam u Was było, czy ogarnęliście to, czy mieliście dosyć dobrze ustawione te światła. I dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że niedługo wrzucę fajny filmik. Będzie kolejna modyfikacja tego motocykla. Myślę, że Wam się bardzo spodoba. I tylko nie wiem, czy mi to się uda tak jak myślę, bo wiadomo, że plany w głowie nie zawsze się odzwierciedlają na realizację jakiegoś projektu, ale mam nadzieję, że się uda i że będę się mógł z Wami podzielić świetną modyfikacją. To tyle, moi drodzy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was.